Hej, witam wszystkich. Dziś na tapecie radio ręczne analogowo-cyfrowe marki Tytera model MD2017. Radio pracuje w zakresie 136, 174 MHz i 400 do 480 MHz, zarówno analogowo w modulacji FM, jak i cyfrowo w DMR. Dual bander zapewnia miejsce na 3000 kanałów, 100 000 kontaktów. Tu należy pamiętać, że kontakt to również wszelkiego rodzaju grupy rozmowne. Taka pojemność wystarczy spokojnie na pełną listę użytkowników sieci DMR w Polsce i nie tylko. Niestety już wszystkich użytkowników DMR nie wgramy, ponieważ ich ilość na 12 stycznia 2019 roku to ponad 118 000. Do każdej zony możemy wrzucić maksymalnie 64 kanały, co jest w zupełności wystarczające. MD2017 charakteryzuje się wodoszczelnością na poziomie IP67. Dokładniej ujmując, pierwsza cyfra informuje o stopniu ochrony przed pyłem i ciałami stałymi, druga o stopniu zabezpieczenia przed cieczą lub skutkami jej działania. IP67 to najniższy stopień ochrony, jaki powinien brać pod uwagę użytkownik chcący kupić wodoszczelne urządzenie. Taki zapis oznacza, że obudowa jest całkowicie pyłoszczelna, a podzespołom w żaden sposób nie powinno zagrozić krótkotrwałe zanurzenie w wodzie. Pod tym ostatnim określeniem kryje się zanurzenie przez maksymalnie 30 minut na głębokość około 1 metra. Obudowa mojej Tytery kryje w sobie moduł GPS, który po konfiguracji może nam służyć do wysyłania ramek, np. na stronę APRS-FI, tak aby nasza pozycja pokazywała się na mapie. Dodatkowo mamy możliwość sprawdzenia aktualnej pozycji GPS, jak również jej wysyłki w prywatnej wiadomości do innego użytkownika sieci DMR. Należy pamiętać, iż występują również odmiany tego modelu niewyposażone w moduł GPS. Kolorowy wyświetlacz pokazuje nam dwa wiersze, które niestety należą do jednej zony. Nie ma możliwości ustawienia na górnej belce innej zony niż na dolnej. Dlatego należy podczas programowania przemyśleć, jakie kanały chcemy mieć pod ręką, tak aby nie skakać pomiędzy zonami. Nasłuchiwać możemy oba kanały równocześnie lub każdy z osobna. Miłą zaletą Tyterki jest możliwość wprowadzenia ręcznego grup rozmownych, co np. w GD77 jest niemożliwe. Praca na baterii 2200 mAh nie zachwyca. Radio przy normalnym użytkowaniu z wyłączonym GPS-em oraz czasowym ustawieniem podświetlania wyświetlacza wytrzymuje około 8-10 godzin, dlatego najlepiej wyposażyć się w drugą baterię. Trackball jednym może się podobać, innym nie, zarówno pod względem wizualnym, jak i funkcjonalnym. Ja osobiście z niego korzystam, po prostu się przyzwyczaiłem. Wszystkie operacje możemy również wykonywać bez korzystania z magicznej kulki. Mnogość bocznych przycisków, które możemy dowolnie zaprogramować, ułatwia korzystanie szczególnie z trybu DMR. Dla nieprzekonanych trackball możemy wyłączyć, jednak po jego dotknięciu za każdym razem pojawi się nam komunikat o jego zablokowaniu, co uważam za całkowicie bezsensowne. Komunikat zakrywa cały ekran i powoduje tylko frustrację. Po półrocznym korzystaniu z radia nie zauważyłem, aby kiedykolwiek się zawiesiło. Radio dobrze leży w dłoni, oryginalna antena osobiście nie przypadła mi do gustu. Kupiona za niecałego $1, krótka antenka idealnie sprawdza się w terenie, szczególnie jak radio mamy podpięte do paska. Wizualnie może nie wygląda to najlepiej z racji dość dużego otworu wokół gniazda SMA. Dużo lepiej taka antena wygląda na przykład z GD77. Aktualnie moje radio ma wgrany soft 405 ze stycznia 2018 roku. CPS 1.22 jak również 1.3 bez problemu komunikują się z radiem. To w skrócie moje odczucia na temat modelu Tytera MD2017. Dzięki za oglądanie 73.